Puszcza Białowieska jest unikatem w skali całej Europy. To najbardziej dzikie i pierwotne miejsce, ostatni naturalny las na mapie Niżu Europejskiego. To dzięki istnieniu puszczy zdołał przetrwać żubr, największy ssak Starego Kontynentu, symbol polskiej przyrody. Białowieża to miejscowość niesamowita. Na jej wyjątkowość wpływa oczywiście położenie w samym centrum Puszczy Białowieskiej, ale nie tylko to. Pierwsze historyczne wzmianki odnoszą się do roku 1639, kiedy istniał tutaj folwark i dwór królewski. Miejscowe przekazy mówią, że już w wieku XVII istniała tutaj niewielka cerkiew. Położona była przy drodze browskiej, a spłonęła w roku 1710 podczas epidemii dżumy. Zachowaną po niej pamiątką jest dzwon z roku 1661, znajdujący się obecnie w kaplicy cmentarnej. W roku 1795, po III rozbiorze Polski, Białowieża znalazła się w granicach Imperium Rosyjskiego. Niemal 100 lat później, na polecenie cara Aleksandra III, na miejscu dawnego dworu królewskiego wybudowano pałac carski otoczony angielskimi ogrodami. Wraz z carskim pałacem, z tego samego budulca, z czerwonej cegły, wybudowano cerkiew w odwiedzaniu świętego Mikołaja, cudotwórcy Białowieży. O jej wyjątkowości decyduje sprowadzony z Petersburga ikonostas ozdobiony chińską porcelaną, majoliką. Jest to absolutny unikat w skali światowej. Takowych ikonostasów w świecie mamy tylko 2. Nieopodal głównej białowieskiej świątyni znajduje się prawosławny cmentarz, założony w drugiej połowie XVIII wieku. Najstarsze zabytkowe nagrobki pochodzą z lat 60. wieku XIX. Na cmentarzu tym wieczny odpoczynek znalazło wiele wyjątkowych osób związanych z Białowieżą. Wyjątkowość białowieskiej prawosławnej nekropolii polega na jej ekumenicznym charakterze. Spoczywają tutaj wyznawcy prawosławia, rzymskokatolicy i niewierzący. Tak jak mieszkali w Białowieży jedni obok drugich, tak i tutaj są pochowani. Na cmentarzu znajduje się zabytkowa, drewniana kaplica pod wezwaniem świętych Cyryla i Metodego, należąca do parafii świętego Mikołaja. Pierwsza kaplica prawosławna, jak i sama nekropolia powstały w drugiej połowie XVIII wieku, nieopodal dworku myśliwskiego dla króla i jego świty. Stojąca obecnie cerkiew świętych braci Cyryla i Metodego została wybudowana w 1873 roku ze środków parafian. Z chwilą wybuchu II wojny światowej 1 września, kiedy to cerkiew parafialna w odwiedzaniu świętego Mikołaja była częściowo zniszczona, nabożeństwa przeniesiono do tej świątyni. W 1943 roku dobudowano prytwór. Po wojnie cerkiew cmentarna była kilkakrotnie remontowana. W 2019 roku przeprowadziliśmy gruntowny remont tej świątyni ze środków z Unii Europejskiej, przywracając jej pierwotny blask. W roku 1977 kaplica świętych Cyryla i Metodego została wpisana do rejestru zabytków. Jest to świątynia orientowana, drewniana, o konstrukcji zrębowej, oszalowana. Nawa, wzniesiona na planie kwadratu, jest nakryta czterospadowym dachem namiotowym. Wieńczy ją latarnia z cebulastą kopułą. Uwagę zwraca unikalne rozwiązanie konstrukcyjne. Do kruchty dobudowano przybudówkę, niejako wiszącą nad wejściem, gdzie powieszone są 3 zabytkowe dzwony, również ten najstarszy z roku 1661.
Wewnątrz świątyni znajdujemy jednorzędowy ikonostas i XIX-wieczne ikony. Niektóre z nich zasługują na szczególną uwagę. Mamy ich w tej świątyni 7. Są to ikony miesięczne, to znaczy święci z całego miesiąca są przedstawieni na jednej ikonie, ci święci, których pamięć świętujemy w danym miesiącu. Prawosławie niesie przez siebie nieskazitelną naukę pierwszych wieków chrześcijaństwa. Nauka dogmatyczna Kościoła prawosławnego formowała się na pierwszych 7 soborach powszechnych. I nie zważając na okoliczności historyczne, na te wielkie doświadczenia, ten potencjał wiary jest przekazywany dzisiejszemu naszemu społeczeństwu. Ojciec Kościoła, teolog wielki, ksiądz Bułhakow jednoznacznie mówi: gdyby świat znał prawosławie, cały świat by się stał prawosławnym. I to jest potencjał naszej wiary, który musimy w swojej skarbnicy przechować i przekazać dla młodych pokoleń. Kolebką chrześcijaństwa wschodniego, cerkwi naszej prawosławnej jest wielka tradycja Bizancjum ze swoją stolicą w Konstantynopolu. I zawdzięczając tej kolebce chrześcijaństwo prawosławne rozpowszechniło się w krajach słowiańskich, jak Serbia, Bułgaria, Morawy i w ten sposób dotarło do naszych ziem. Nasza tradycja prawosławna początki swoje bierze na naszych ziemiach z misji cyrylometodiańskiej. Ta misja świętych równych apostołom Cyryla i Metodego dotarła na tereny naszej Rzeczypospolitej. Ale prawosławie rozwija się i w dzisiejszej dobie czasu. Na kontynencie amerykańskim coraz to nowi członkowie naszej cerkwi włączeni są właśnie do łona świętego prawosławia. Na kontynencie afrykańskim patriarchat aleksandryjski ciągle otwiera nowe diecezje, nowe parafie, ale zachodnia Europa. Pojawiają się nowe parafie, jak we Francji, w Niemczech. Prawosławie jest tą światłością ze wschodu, która daje świadectwo swojej duchowości, a jednocześnie daje gwarancję dla człowieka na wieczne zbawienie. My w Polsce, jako cerkiew prawosławna, przeszliśmy historyczny czas wielkich doświadczeń. Przed II wojną światową potencjał Kościoła prawosławnego II Rzeczypospolitej szacował się na około 7 milionów wyznawców. Dzisiaj cerkiew prawosławna jest spuścizną tej tradycji, liczy około 500 000 wyznawców. Pojawia się u nas nowa migracja ze wschodu. Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Dzisiaj na terenie Podlasia, naszej diecezji, stare monastery ze swoją historią, jak monaster świętego Onufrego w Jabłecznej, jak monaster Opieki Matki Bożej w Turkowicach, a także wpisany w panoramę życia Kościoła prawosławnego monaster świętych sióstr Marfy i Marii na Świętej Górze Grabarce stanowią wielki potencjał i duchowości, i wiary, i naszego dziedzictwa duchowego. I to właśnie prawosławne monastery, jako stale żywe centra duchowości i kultury, są osnową szlaku, śladami wschodniosłowiańskiej tradycji.